Zapomniana era. Czy jesteśmy tylko spadkobiercami bogów? Prolog. Architektura kłamstwa. Zamknij na chwilę oczy i przeprowadźmy eksperyment myślowy. Wyobraź sobie, że posiadasz władzę absolutną. Nie nad wojskiem, nie nad pieniądzem, ale nad czymś znacznie potężniejszym. Masz władzę nad przeszłością. Trzymasz w garści klucze do całej ludzkiej wiedzy. To ty jesteś architektem rzeczywistości. Armia skrybów, historyków i kronikarzy czeka z zaostrzonymi piórami, by przelać na papier dokładnie taką wersję wydarzeń, jaka zrodziła się w twojej głowie, a nie taką, jaka miała miejsce naprawdę. Naukowcy, badacze, akademicy, wszyscy oni są zależni od twojego jednego podpisu, od twojego grantu, od twojego przyzwolenia. Mapy kontynentów, chronologia dynastii, podręczniki, z których uczą się miliony dzieci. Wszystko to jest jak miękka glina w twoich rękach, którą możesz dowolnie formować. Budujesz gmach historii, w którym każda cegła pasuje do oficjalnej narracji. Wszystko jest spójne, logiczne i kontrolowane. Aż nagle w ten idealnie poukładany, sterylny świat wkrada się dysonans. Ktoś, być może nieświadomy zagrożenia posłaniec, przynosi ci artefakt, który burzy twój spokój. Kładzie przed tobą dowód, który nie ma prawa istnieć. Widzisz żelazną kolumnę, która drwi z praw chemii i nie poddaje się korozji przez 1000 lat. Widzisz granit, twardy jak diament, który nosi ślady bycia miękkim jak poranne ciasto. Widzisz precyzyjny szkic techniczny lampy elektrycznej z czasów, gdy ludzkość rzekomo bała się własnego cienia przy ognisku w jaskiniach. Co robisz w takiej chwili? Jak reagujesz, gdy fundamenty twojego kłamstwa zaczynają pękać? Czy masz w sobie odwagę, by wstać i przyznać przed światem? Myliliśmy się. Przed nami stąpały po tej ziemi istoty potężniejsze, mądrzejsze i bardziej zaawansowane? Czy może strach przed utratą autorytetu i władzy weźmie górę? Czy nakażesz ukryć te niewygodne dowody w najgłębszych, betonowych skarbcach? Zalejesz wejścia ołowiem, a publicznie ogłosisz, że to tylko bajki, mity i religijne fantazje prymitywnych ludów? Otwórz oczy, spójrzmy prawdzie w twarz. To nie jest hipotetyczny scenariusz. To rzeczywistość, w której żyjemy. Rozdział 1. Kolumna z Delhi. Przenieśmy się teraz w przestrzeni i czasie. Udajmy się do dusznego, tętniącego życiem Delhi, stolicy Indii. Wejdźmy w chłodne mury kompleksu Qutb Minar lub odwiedźmy wyobraźnią główną salę Narodowego Muzeum. Przechodzisz obok niekończących się rzędów gablot. Widzisz złote bibeloty, misternie rzeźbione figurki bóstw o wielu ramionach, zakurzone zwoje, które rozsypują się od samego patrzenia. To standardowe dziedzictwo, jakiego spodziewasz się w muzeum. Jednak w pewnym momencie, nieco na uboczu, stoi coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się banalne. Zwykły, ciemny słup. Metalowa kolumna. Wznosi się na wysokość 7 metrów, waży około 6 ton. Dla laika, kawałek starego metalu. Ale wystarczy podejść bliżej. Wystarczy zatrzymać się, wziąć głęboki oddech i przeczytać tabliczkę informacyjną, by pozwolić faktom dotrzeć do świadomości. Wtedy twój bezpieczny obraz świata zacznie pękać w szwach. Ten obiekt, znany jako kolumna delijska, został odlany w IV wieku naszej ery. Rozumiecie to? 16 stuleci temu. 1600 lat. Przez cały ten niewyobrażalnie długi czas kolumna stała pod gołym niebem. Indie to nie jest miejsce łagodne dla materii. To kraina ekstremów. Monsunowe ulewy, które trwają tygodniami. Wilgotność powietrza sięgająca 100%. Palące, tropikalne słońce. Pyliste wiatry. I przez te 16 wieków, w tych morderczych warunkach, na powierzchni kolumny nie pojawiło się nawet najmniejsze, mikroskopijne ognisko korozji. Nie ma ani jednej plamy rdzy. Zróbcie prosty eksperyment myślowy, aby zrozumieć skalę tej anomalii. Idźcie do sklepu budowlanego, kupcie najzwyklejszy, solidny żelazny gwóźdź. Wbijcie go w płot na zewnątrz swojego domu. Wróćcie po roku, będzie rudy od nalotu. Wróćcie po 5 latach. Zacznie się łuszczyć. Jego struktura zostanie naruszona. Po dekadzie zostanie z niego rdzawy pył, który wiatr rozniesie po trawie. Tymczasem ten starożytny filar stoi nienaruszony, drwiąc z upływu czasu i praw termodynamiki,
Kiedy współcześni inżynierowie materiałowi, wyposażeni w najlepszy sprzęt, postanowili zbadać ten fenomen, wyniki ich zszokowały. Analiza spektrograficzna wykazała coś niemożliwego. Czystość żelaza w tym monolicie wynosi 99,72%. Musisz zrozumieć wagę tej liczby. Taki poziom oczyszczenia metalu, taką perfekcję metalurgiczną, ludzkość, nasza cywilizacja techniczna osiągnęła dopiero w połowie XX wieku. Wymagało to zaawansowanych pieców próżniowych, skomplikowanej elektrolizy, ogromnych nakładów energii i sterylnych warunków laboratoryjnych. Przed erą nowoczesną każda prymitywna próba wytopu żelaza w dymarkach kończyła się pozostawieniem w nim zanieczyszczeń. Węgiel, siarka, fosfor to nieodłączni towarzysze dawnego kowalstwa. To właśnie te elementy są pożywką dla rdzy. To one sprawiają, że metal wchodzi w reakcję z tlenem i umiera. Ale nie tutaj. Pod koniec ubiegłego stulecia grupa wybitnych amerykańskich metalurgów podjęła wyzwanie. Chcieli odtworzyć żelazo z Delhi w warunkach laboratoryjnych. Użyli najlepszych komputerów do modelowania stopów. Użyli pieców próżniowych najnowszej generacji. Byli pewni swego. I co? Ponieśli sromotną klęskę. Ich próbki były albo zbyt kruche i pękały przy próbie obróbki, albo, mimo starań, zaczynały korodować po kilku miesiącach ekspozycji na wilgoć. Brakowało im czegoś, jakiegoś sekretnego składnika, technicznego niuansu, wiedzy, którą posiadali starożytni mistrzowie, a o której my, dumni ludzie ery atomu i krzemu, nie mamy bladego pojęcia. Przeoczyliśmy coś fundamentalnego. Rozdział 2. Cień Tartarii. Czy myślicie, że kolumna w Indiach jest wybrykiem natury? Jednostkowym cudem? Błąd. To nie jest osamotniony artefakt. To tylko jeden element gigantycznej układanki rozsypanej po całym globie. W różnych zakątkach Ziemi znajdujemy wyroby z metalu, które łamią liniową wizję historii. Spójrzmy na Daleki Wschód. W Chinach podczas wykopalisk odkryto miecz Gujian. Broń ta przeleżała w wilgotnym, zalanym wodą grobowcu 2,5 tysiąca lat. Warunki idealne do całkowitego zniszczenia metalu. Kiedy archeolodzy wyciągnęli go z pochwy, zaniemówili. Jego ostrze wciąż lśniło. Było tak ostre, że badacz przeciął sobie palec, sprawdzając krawędź. Metal nie utlenił się ani trochę. Powierzchnia była pokryta misternym wzorem, nienaruszona przez czas. Przenieśmy się do Turcji. Tam odnaleziono sztylet wykuty z żelaza meteorytowego, datowany na 3000 lat wstecz. Problem w tym, że obróbka meteorytowego żelaza jest koszmarem metalurgicznym. Wymaga temperatur i precyzji, których rzekomo w tamtych czasach absolutnie nie znano. A jednak ktoś go wykuł. Ktoś nadał mu kształt. Mamy więc paradoks, który powinien spędzać sen z powiek historykom. Oficjalna nauka uczy nas, że w tamtych epokach ludzie ledwo radzili sobie z prymitywnym kowalstwem, że ich narzędzia były toporne i nietrwałe. Tymczasem dowody fizyczne, przedmioty, które można dotknąć i zmierzyć, sugerują, że ktoś produkował stal przyszłości. Rodzi się pytanie, którego podręczniki akademickie unikają jak ognia, a nauczyciele historii boją się zadawać. Skoro w IV wieku potrafili obrabiać metal na poziomie, który my z trudem osiągnęliśmy w wieku XX, to co jeszcze potrafili? Jeśli ich metalurgia była tak zaawansowana, to na jakim poziomie była ich medycyna? Ich astronomia? Ich energetyka? Jakie inne cuda techniki zostały zapomniane? Czy ta wiedza zniknęła naturalnie? Czy może ktoś jej pomógł zniknąć z kart historii? Słup z Delhi to nie jest indyjski przypadek. To pozostałość, swoisty odłamek globalnego systemu technologicznego. W środowiskach alternatywnych badaczy coraz częściej pada słowo Tartaria. Nie chodzi tu jednak o konkretne państwo czy granice na mapie politycznej, jakie znamy z atlasów. To nazwa kodowa dla zapomnianej globalnej cywilizacji. Jednolitej, wysoko rozwiniętej kultury, której ślady, architektoniczne i technologiczne, znajdujemy na każdym kontynencie. Metalurgia na takim poziomie, o jakim mówimy, wymaga czegoś więcej niż genialnego kowala z młotkiem w wiosce. Ona wymaga absolutnego zrozumienia chemii na poziomie molekularnym. Wymaga fizyki ciała stałego,
Wymaga termodynamiki. Wymaga całej infrastruktury. Kopalni, łańcuchów dostaw, fabryk, laboratoriów badawczych i całych pokoleń inżynierów przekazujących sobie wiedzę. Tradycyjna nauka twierdzi, że IV wiek to początek upadku, wchodzenie w mroki średniowiecza. Rzym się sypał, biblioteki płonęły, barbarzyńcy niszczyli dorobek antyku, a świat pogrążał się w ciemnocie. A jednak w samym środku tego rzekomego chaosu i regresu ktoś ze spokojem mnicha odlewa kolumnę ze stali nierdzewnej o czystości laboratoryjnej. Ktoś dysponuje technologią, do której Europa dorośnie dopiero za 1,5 tysiąclecia. To się nie dodaje. Jest jeszcze jeden niezwykle ciekawy szczegół historyczny. W XIX wieku, kiedy brytyjscy naukowcy, dumni synowie imperium, przekonani o swojej wyższości cywilizacyjnej, po raz pierwszy zwrócili uwagę na kolumnę, chcieli ją zbadać. Chcieli pobrać próbkę, nawiercić otwór. Wynik ich zszokował i upokorzył. Metal okazał się tak niewiarygodnie gęsty i jednolity, że ich najlepsze wiertła łamały się jedno po drugim. Zwykła stal z epoki wiktoriańskiej kruszyła się pod wpływem takich sił, a ten starożytny stop stawiał opór jak jednolity monolit. Spójrzcie na to, co dzieje się dzisiaj. Wokół kolumny wzniesiono szklany płot. Oficjalnie mówi się, że to dla ochrony zabytku przed potem turystów, który mógłby go uszkodzić. Ale czy nie kiełkuje w was podejrzenie, że ta bariera ma inny, ukryty cel? Może chodzi o to, by ludzie przestali zadawać niewygodne pytania? By nikt zbyt wnikliwy nie podszedł tam z nowoczesnym spektrometrem? By nie pojawili się entuzjaści z przyrządami pomiarowymi, pragnący przeprowadzić niezależną analizę poza kontrolą państwowych instytucji? Metal, który opiera się rdzy przez 1600 lat, to wyzwanie rzucone prosto w twarz oficjalnej chronologii. Wiedza nie bierze się z powietrza, nie powstaje w próżni i nie znika bez śladu. Jeśli istnieli mistrzowie znający takie sekrety, musiała istnieć cała szkoła naukowa, tradycja, uniwersytety. A ta szkoła była częścią czegoś znacznie potężniejszego. Rozdział 3. Miękki kamień Peru. Ale metal to zaledwie wierzchołek góry lodowej. To tylko pierwszy krok w króliczą norę. Dalej zaczyna się prawdziwe szaleństwo, które wywraca do góry nogami wszystko, co wiecie o fizyce. Skoro bowiem nauczyli się kontrolować właściwości żelaza na poziomie atomowym, co powstrzymywało ich przed robieniem tego samego z kamieniem? Z materią, która wydaje się wieczna i niezmienna? Opuśćmy Indię i przenieśmy się na drugą półkulę. Lećmy wysoko w Andy, na teren dzisiejszego Peru. Sacsayhuaman, Ollantaytambo, Machu Picchu. Powszechnie akceptowana historia, ta ze szkolnych ławek, przypisuje ich budowę Inkom. Jest jednak pewien problem. Kiedy hiszpańscy konkwistadorzy przybyli na tę ziemię i oszołomieni wielkością murów pytali samych Inków, kto wzniósł te cyklopowe konstrukcje, ci rozkładali bezradnie ręce. Odpowiadali szczerze: nie wiemy, nie my to zbudowaliśmy. Te miasta stały tu na długo przed naszym przyjściem. Zbudowali je Wirakocza, zbudowali je bogowie. To, co zdumiewa w tych budowlach, to nie tylko abstrakcyjna wielkość bloków, choć niektóre z nich ważą po kilkadziesiąt, a nawet kilkaset ton. Szokuje charakter ich obróbki. Mówimy o granicie, andezycie i bazalcie, jednych z najtwardszych skał na naszej planecie. A wyglądają tak, jakby ktoś bawił się nimi jak dziecko plasteliną. Podejdźcie blisko, przyjrzyjcie się fakturom kamieni w Sacsayhuaman. Na ich powierzchni widać faliste ślady, dziwne deformacje. Wygląda to tak, jakby ktoś przesuwał po nich wielkimi rękami w momencie, kiedy materiał nie był twardą skałą, ale jeszcze nie stwardniał. Spójrzcie na kąty bloków. Są zaokrąglone, wyoblone. To nie jest efekt erozji. Erozja wiatrowa czy wodna działa nierówno. Pozostawia pęknięcia, odpryski, chropowatość. Tutaj krawędzie są gładkie, jakby kamień został uformowany w formie albo ugnieciony, gdy był w stanie półpłynnym. W niektórych miejscach na powierzchni twardego bazaltu wyraźnie widać coś, co mrozi krew w żyłach geologom. Odciski, linie palców, ślady dłoni. Wygląda to tak, jakby budowniczy położył rękę na skalę, a ta ustąpiła pod jego naciskiem jak miękkie ciasto. A potem zastygła na wieki,
zachowując ten odcisk jako dowód niemożliwej technologii. Ale to nie wszystko. Na wielu blokach Sacsayhuaman i Ollantaytambo widoczne są dziwne rowki, nacięcia. Wyglądają, jakby ktoś przesunął narzędzie po kamieniu, gdy ten był miękki. Rowki biegną równolegle, w idealnie równej odległości od siebie. Szerokość każdego z nich to około 2 cm, głębokość 0,5 cm. To nie są rysy powstałe od dłuta czy uderzania młotem, to ślady formowania ciągłego. Wyobraźcie sobie szpachelkę z ząbkami, którą glazurnik rozprowadza klej. Albo grzebień, który prowadzi się po świeżym betonie, tworząc żebrowatą powierzchnię. Tutaj mamy dokładnie to samo zjawisko. Tyle tylko, że zamiast betonu mamy lity bazalt, twardy jak stal. Znajdujemy bloki z dziwnymi występami, wypustkami i wgłębieniami, które nie mają żadnego sensu konstrukcyjnego. Nie służą do łączenia kamieni, nie wzmacniają murów, nie są uchwytami do lin. One po prostu są. Wyglądają tak, jakby mistrz lepił z masy plastycznej i zostawił ślady swoich palców, albo testował konsystencję materiału. Niektóre wgłębienia mają kształt, który jest fizycznie niemożliwy do wywiercenia tradycyjnymi metodami. Rozszerzają się wewnątrz kamienia, tworząc podcięcia, pęcherze. Aby zrobić coś takiego w twardym kamieniu, trzeba by go zniszczyć, rozłupać. Chyba że uformuje się go wokół narzędzia w stanie miękkim. Współczesna nauka i geologia są bezradne. Nie potrafią wyjaśnić tego zjawiska w ramach konwencjonalnej wiedzy. Granit topnieje w temperaturze powyżej 1200 stopni Celsjusza. Przy takiej temperaturze żaden człowiek nie mógłby zbliżyć się do bloku, nie mówiąc o dotykaniu go rękami. Zamieniłby się w popiół w ułamku sekundy. Więc mowa tu nie o topnieniu termicznym. Mowa o czymś zupełnie innym. O technologii, która pozwalała tymczasowo zmieniać strukturę molekularną kamienia. Czynić go plastycznym w temperaturze otoczenia, a następnie przywracać mu pierwotną twardość. Stare legendy dają nam pewne wskazówki. Przekazy ludów andyjskich opowiadają o świętym ptaku, który żył w wysokich partiach gór. Mieszkańcy wierzyli, że jego odchody lub soki roślin, których używał do budowy gniazda w skale, miały niezwykłą właściwość. Jeśli nałożono te substancje na kamień, ten stawał się miękki jak wosk. Zachodni naukowcy przez dziesięciolecia wyśmiewali to jako prymitywną bajkę. Aż w XX wieku botanicy i chemicy odkryli, że niektóre unikalne rośliny dżungli Ameryki Południowej rzeczywiście wydzielają substancje zdolne do niszczenia kryształowej struktury minerałów. Mowa jest o soku z określonych gatunków mleczy i innych endemitów. Ich ekstrakty zawierają silne kwasy organiczne, które przy długotrwałym działaniu mogą zmiękczyć nawet twarde skały. Jednak bądźmy realistami. Aby zmiękczyć blok bazaltowy ważący kilkadziesiąt ton, potrzeba by było nie kropli soku, a całych basenów tej substancji. A proces ten zająłby chemicznie miesiące, jeśli nie lata. Wniosek jest jeden. Albo starożytni posiadali niewiarygodnie efektywne koncentraty tych substancji, o których nie mamy pojęcia, albo istniała inna, bardziej zaawansowana metoda. Tu pojawia się wersja dotycząca oddziaływania akustycznego. Fizyka dźwięku. Wiemy, że każda materia we wszechświecie wibruje. Określone częstotliwości dźwięku mogą wywoływać rezonans w strukturze krystalicznej kamienia. Jeśli dobierze się idealną częstotliwość i przyłoży odpowiednią moc, teoretycznie można na krótko zniszczyć lub poluzować wiązania międzycząsteczkowe. Kamień, nie zmieniając swojej temperatury, na kilka minut stanie się plastyczny, gąbczasty. To wystarczy, aby nadać mu pożądany kształt, dopasować do sąsiedniego bloku co do mikrona. Dlatego te mury są tak szczelne, że nie wciśnie się między nie kartki papieru. One nie były dopasowywane dłutem. One osiadały na sobie pod własnym ciężarem w stanie plastycznym i sklejały się w jedną całość. Co ciekawe, średniowieczne grimuary alchemików europejskich również zawierają wzmianki o recepturach na zmiękczenie kamienia. Jeden tajemniczy manuskrypt, przechowywany w niedostępnych sekcjach Biblioteki Watykańskiej, opisuje proces przygotowania specjalnego roztworu. Przepis brzmi jak z horroru. Należało wymieszać sok określonych ziół, żółć czarnego barana, rtęć i siarkę. Miksturę należało macerować, moczyć,
przy świetle pełni księżyca przez 7 nocy. Tekst twierdzi wprost: po nałożeniu na kamień i wyrecytowaniu określonych formuł, wibracja głosowa, kamień zmięknie i będzie uległy jak wosk w rękach rzeźbiarza. Inne teksty mówią o roztworach mineralnych, o mieszance octu, fermentowanego moczu i siarczanu miedzi, która rzekomo potrafiła rozpuszczać granit. Jeszcze inne źródła wspominają o wpływie czystego dźwięku. Mnisi śpiewający określone nuty w precyzyjnej, matematycznej kolejności mogli sprawić, że skała zaczynała drżeć i traciła swoją twardość. Dla nas, ludzi wychowanych na podręcznikach fizyki newtonowskiej, wszystkie te teksty są fantazjami średniowiecznych mistyków. Ale ślady na kamieniach Peru milcząco świadczą przeciwko nam. One tam są. Można ich dotknąć. Technologia istniała. I jeśli posiadali metalurgię przyszłości, jeśli potrafili zmiękczać kamień, to znaczy, że rozumieli materię na najgłębszym, atomowym poziomie. Dla nich nie istniała nieprzezwyciężona granica między organicznym a nieorganicznym, między ciałem stałym a płynem. Zarządzali stanami skupienia materii tak swobodnie, jak my zarządzamy strumieniem wody z kranu. Rozdział 4. Beton faraonów. To zrozumienie materii prowadziło do jeszcze bardziej fantastycznych technologii. Skoro można zmiękczyć naturalny kamień, to dlaczego nie pójść krok dalej? Dlaczego nie stworzyć kamienia sztucznego? Materiału, który będzie przewyższał naturalny we wszystkich parametrach? Pod koniec XX wieku francuski naukowiec, chemik polimerowy profesor Joseph Davidowitz postawił światu nauki odważną, rewolucyjną hipotezę. Stwierdził on, że gigantyczne bloki Wielkiej Piramidy w Gizie nie zostały wycięte w kamieniołomach, przetransportowane na saniach i wciągnięte na rampach. Twierdził, że zostały one odlane na miejscu, jak beton. Nazwał ten materiał betonem geopolimerowym. Jego badania mikroskopowe były druzgocące dla egiptologów. Wewnątrz próbek pobranych z piramid znaleziono pęcherzyki powietrza. W litym kamieniu znaleziono tam włosy, włókna, resztki organiczne. W naturalnym wapieniu, który osadzał się na dnie oceanu miliony lat temu, takich włączeń być nie może. Jest to geologicznie niemożliwe. Pojawiają się one tylko przy procesie sztucznego mieszania masy, przy odlewaniu. Geopolimer to zaawansowana mieszanka zmielonej skały, kruszywa i specjalnych substancji wiążących, chemicznego kleju. Efekt końcowy jest wizualnie nie do odróżnienia od naturalnego kamienia, ale jest od niego mocniejszy, trwalszy i bardziej odporny na warunki atmosferyczne. Jest to technologia, którą nowoczesna inżynieria odkryła na nowo dopiero w drugiej połowie XX wieku. Tymczasem okazuje się, że starożytni Egipcjanie mogli ją stosować na masową skalę 4500 lat temu. Oczywiście akademicka egiptologia spotkała teorię Davidowitza z murem oporu i agresji. Przyznanie mu racji oznaczałoby katastrofę dla ustalonej wersji historii. Za dużo trzeba by było przepisywać w podręcznikach, zbyt wiele doktoratów straciłoby sens. Ale fakty naukowe są uparte. Analiza chemiczna wykazała obecność w blokach piramid syntetycznych minerałów, które nie występują w naturalnym wapieniu z płaskowyżu Giza. Pod mikroskopem elektronowym widoczna jest amorficzna struktura, charakterystyczna właśnie dla sztucznie stworzonego materiału cementowego, a nie krystaliczna struktura naturalnej skały. Niezależni badacze z prestiżowego Uniwersytetu Drexela w USA potwierdzili odkrycia Davidowitza. Sekret starożytnej formuły został utracony, ale dowody jej istnienia pozostały w samych kamieniach. Zastanówcie się, co to oznacza. Jeśli starożytni rzeczywiście odlewali sztuczny kamień mocniejszy od naturalnego, to wkraczamy w sferę nanotechnologii. Wytrzymałość materiału zależy od jego wewnętrznej struktury na poziomie molekularnym. Zarządzanie tą strukturą, tworzenie idealnych sieci krystalicznych, wymaga nie tylko wiedzy chemicznej. To wymaga zrozumienia mechaniki kwantowej. A wszystko to, zaawansowana metalurgia, alchemia kamienia, chemia polimerów, wymagało jednego kluczowego zasobu – energii. Współczesne fabryki konsumują megawaty elektryczności. Skąd starożytni brali energię dla swoich procesów technologicznych? Rozdział 5. Zakazana elektryczność.
I tutaj dochodzimy do artefaktów, które oficjalna nauka woli ignorować albo chować w najciemniejszych kątach magazynów. Do dowodów na istnienie elektryczności w starożytności. W 1936 roku w okolicach Bagdadu w Iraku archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia. Wykopali dziwny, niepozorny przedmiot. Było to gliniane naczynie, wazonik o wysokości około 15 cm. W środku naczynia znajdował się miedziany cylinder, rurka z blachy. Wewnątrz cylindra, oddzielony warstwą asfaltu jako izolatora, tkwił skorodowany żelazny pręt. Całość była uszczelniona bitumem. Kiedy inżynierowie spojrzeli na przekrój tego urządzenia, natychmiast rozpoznali jego funkcję. To nie była waza na kwiaty ani pojemnik na zwoje. To było klasyczne ogniwo galwaniczne. Bateria. Naukowcy odtworzyli dokładną kopię tego urządzenia. Napełnili je kwasowym elektrolitem dostępnym w starożytności, sokiem z winogron, octem winnym lub sokiem z cytryny. Efekt? Urządzenie natychmiast zaczęło wytwarzać prąd elektryczny. Bateria babilońska, jak ją nazwano, datowana jest na 2000 lat temu. Według wszelkich zasad historii nauki nie powinna istnieć. Prąd elektryczny i baterię wynalazł Alessandro Volta w roku 1800. Tymczasem w Mezopotamii te urządzenia działały na tysiące lat przed nim. Co więcej, archeolodzy znaleźli nie jedną taką baterię, a kilka. I to w różnych miejscach wykopalisk. Konstrukcja jest prosta, ale genialna w swojej prostocie. Gdy pojemnik wypełnia się elektrolitem, rozpoczyna się reakcja chemiczna między miedzią, katoda, a żelazem, anoda. Powstaje różnica potencjałów. Płynie prąd. Nowoczesne kopie generują napięcie około 1 do 1,5 V. To niewiele, powiecie. Ale jeśli połączyć 10 takich baterii szeregowo, jeśli połączyć ich 100, można uzyskać napięcie wystarczające do bardzo poważnych zastosowań. Do czego ich używano? Najbardziej prawdopodobna teoria techniczna to galwanizacja, złocenie rzeźb, biżuterii i ozdób. Aby nałożyć idealnie cienką, mikronową warstwę złota na powierzchnię miedzi lub srebra, potrzebna jest elektroliza. Proces, w którym pod wpływem prądu jony złota osadzają się na metalu. Bez elektryczności takie złocenie jest niemożliwe. Można nakładać folię mechanicznie, ale efekt jest inny. Gruby, nierówny. Tymczasem starożytna biżuteria z Egiptu, Sumeru czy Indii wykazuje idealnie gładkie atomowe powlekanie, które współcześni mistrzowie mogą powtórzyć jedynie w kąpielach galwanicznych. Z tego prostego faktu wynika jeden wniosek. Albo starożytni posiadali elektryczność i rozumieli zasady elektrochemii, albo te wyroby zostały stworzone w zupełnie innej epoce, niż nam się wmawia. Ale małe baterie dają słaby prąd, niewystarczający do oświetlenia miast czy zasilania maszyn. Skąd więc brali potężne źródła energii? Odpowiedź może kryć się w świątyniach Egiptu. Udajmy się do Dendery, do świątyni bogini Hathor. W jednym z podziemnych pomieszczeń, w wąskiej krypcie, na ścianach wyryte są reliefy, które wprawiają inżynierów w osłupienie. Widzimy tam ludzi trzymających w rękach ogromne, wydłużone obiekty. Przypominają one gigantyczne szklane bańki, lampy. Wewnątrz tych baniek wiją się wężowate linie, wychodzące z kwiatu lotosu. Od lamp ciągną się grube kable do skrzynek, na których siedzą bóstwa. Te skrzynki niezwykle przypominają nowoczesne generatory, transformatory lub kondensatory. Akademiccy egiptolodzy mają na to gotową odpowiedź. To symbolika religijna. Wąż rodzący się z lotosu to mit stworzenia świata. Kable to tylko dekoracja. Ale jeśli spojrzeć na te rysunki oczami elektryka, podobieństwo do schematów technicznych staje się przerażające. Lampy przypominają bańki Crookesa. Wczesne, XIX-wieczne prototypy rur katodowych i lamp rentgenowskich. Człowiek trzyma lampę obiema rękami, podpierając ją na specjalnym stojaku, który wygląda jak izolator wysokiego napięcia, filar jet. Filar jet w egipskiej mitologii to symbol stabilności, kręgosłup Ozyrysa, ale w technice wygląda jak cewka indukcyjna lub izolator z poprzeczkami. Wąż wewnątrz bańki wije się w powietrzu.
W kontekście elektryczności wąż jest idealnym symbolem wyładowania elektrycznego, łuku plazmowego, który powstaje między elektrodami w rozrzedzonym gazie. Dokładnie tak działają lampy wyładowcze i neonówki. Jeśli wypompujemy powietrze ze szklanej rurki i podłączymy wysokie napięcie, wewnątrz pojawi się świecąca wstęga plazmy, wijąca się jak wąż. Pomyślcie teraz o logistyce. Świątynie i grobowce Egiptu, jak te w Dolinie Królów, sięgają głęboko pod ziemię. Setki metrów korytarzy, sal, komór wykutych w litej skale. W Abydos, w świątyni Setiego I, są pomieszczenia na głębokości ponad 30 metrów. Bez okien, bez dostępu światła słonecznego, bez wentylacji. A jednak ściany i sufity pokryte są najdelikatniejszymi reliefami, polichromiami pełnymi kolorów, z detalami wielkości milimetrów. Aby artysta mógł coś takiego stworzyć, potrzebował jasnego, stabilnego źródła światła. Pochodnie, lampki oliwne, one dają przyćmione, migoczące, pomarańczowe światło. I co najważniejsze, wydzielają dym i sadzę. W tak zamkniętej przestrzeni, bez przewiewu, dym z pochodni udusiłby pracowników w ciągu kilkunastu minut, a przez tysiąclecia prac sadza pokryłaby sufity grubą, tłustą, czarną warstwą. Tymczasem sufity w grobowcach są idealnie czyste, nieskazitelne, żadnych śladów okopcenia, żadnych śladów po pochodniach. Jak to zrobili? System luster? Próbowano to odtworzyć. Po 3 odbiciach światło słoneczne traci moc i staje się zbyt słabe, by oświetlić głębokie krypty. Wniosek jest jeden i oczywisty dla każdego, kto odrzuci dogmaty. Było światło bez ognia. Używali źródeł światła, które nie emitują sadzy i nie zużywają tlenu. Lampy elektryczne. Brzmi to fantastycznie, jak science fiction. Ale obrazy w Denderze, brak sadzy w grobowcach, fizyczne istnienie baterii z Bagdadu, to wszystko składa się w jedną, spójną całość. Istnieją także współczesne świadectwa anomalii. W latach 70. XX wieku francuscy i amerykańscy badacze, używając czułej aparatury, zarejestrowali dziwne zjawiska wewnątrz Wielkiej Piramidy. Metalowe przedmioty pozostawione w komorze króla ulegały samoczynnemu namagnesowaniu. Sprzęt elektroniczny, kamery, baterie, wszystko to zawodziło, rozładowywało się błyskawicznie. Jakby sam budynek, mimo tysięcy lat milczenia, wciąż generował słabe, resztkowe pole elektromagnetyczne. Naukowcy zrzucili to na karb statycznej elektryczności i cech geologicznych skał. Ale co jeśli piramida wciąż działa? Co jeśli jest to gigantyczna maszyna, uśpiona elektrownia, która działa na minimalnej mocy, jak zapomniany mechanizm, którego nikt nie wyłączył z gniazdka? Rozdział 6. Lewitacja i Tesla lampy elektryczne potrzebują prądu. Baterie dają go mało. To oznacza, że musiały istnieć potężne generatory. I tutaj wracamy do fundamentalnej kwestii energii. Skąd ją brano? Nasze nowoczesne elektrownie wytwarzają elektryczność w sposób prymitywny i brudny. Gotujemy wodę, para napędza turbinę, turbina kręci prądnicą. Wymaga to spalania węgla, gazu lub rozszczepiania atomów, co generuje odpady. Wymaga to paliwa. Ale co, jeśli istnieje sposób, aby wydobywać energię bezpośrednio z otoczenia? Z powietrza, z jonosfery, z wibracji Ziemi? Nikola Tesla, zapomniany geniusz przełomu XIX i XX wieku, twierdził, że to możliwe. Opracował system bezprzewodowego przesyłania energii. Uważał, że Ziemia jest gigantycznym generatorem i kondensatorem, a atmosfera jest nasycona darmową elektrycznością. Wystarczy tylko postawić odpowiednią antenę, nastroić ją na rezonans planety i łapać prąd. Jego eksperymenty z wieżą Wardenclyffe pokazały, że żarówki można zapalać, wbijając je po prostu w ziemię, kilometry od źródła zasilania. Jednak finansowanie projektu Tesli zostało nagle wstrzymane przez bankiera JP Morgana. Dlaczego? Bo darmowa energia dla wszystkich oznaczała koniec monopolu korporacji energetycznych. Nie da się zamontować licznika na powietrzu. Nie da się zarabiać na czymś, co jest dostępne wszędzie. A teraz wyobraźcie sobie, że starożytni nie mieli JP Morgana. Co jeśli oni już posiadali te technologie? Co jeśli ich świątynie, obeliski, wieże,
piramidy i kolumny nie były tylko miejscami kultu i grobowcami, ale elementami globalnego systemu energetycznego. Wielkimi cewkami Tesli? Ale posiadanie energii to jedno. Trzeba było jeszcze rozwiązać problem transportu. Jak przenosić gigantyczne bloki kamienne? Baalbek w Libanie. Kamień południa waży ponad 1000 ton. 800-tonowe monolity są wbudowane w mury świątyni Jowisza na wysokości kilku metrów. Nowoczesne dźwigi gąsienicowe mają problem z podniesieniem 50 ton i przemieszczeniem się z tym ładunkiem. Tutaj mówimy o masach 20-krotnie większych, transportowanych w górzystym terenie. Jak? Na drewnianych rolkach? Linami z papirusu? Fizyka mówi niemożliwe. Rolki by się zmiażdżyły, liny pękły. I tu pojawia się postać z niedawnej historii, która rzuca światło na tę zagadkę. Na początku XX wieku w USA, na Florydzie, żył dziwaczny człowiek, Edward Litzkalnin. Był to niski, chorowity imigrant z Łotwy, ważący zaledwie 45 kg. Samodzielnie, bez pomocy maszyn, zbudował słynny zamek koralowy, Coral Castle. Jest to kompleks z gigantycznych bloków koralowca, z których wiele waży po 30 ton. Edward pracował zawsze nocami. Nie wpuszczał nikogo na plac budowy. Gdy sąsiedzi próbowali podglądać, widzieli tylko, że bloki płyną w powietrzu. Słyszeli dziwne buczenie, śpiew. Kiedy pytano go, jak przenosi takie ciężary swoimi wątłymi rękami, odpowiadał zagadkami. Mówił: odkryłem tajemnicę piramid. Zrozumiałem, jak Egipcjanie to robili. Znam sekret magnetyzmu. Wiem, jak manipulować siłami natury. Po jego śmierci naukowcy weszli na teren zamku. Znaleźli tam tylko dziwny system statywów z puszek po samochodach, łańcuchy i magnesy. Obliczenia inżynierskie wykazały, że nawet z tymi prostymi urządzeniami jedna osoba fizycznie nie mogła podnieść takich bloków. Brakowało siły, brakowało dźwigni. Litzkalnin zostawił po sobie bramę ważącą 9 ton. Była tak precyzyjnie wyważona na osi, że małe dziecko mogło ją otworzyć pchnięciem jednego palca. Czy ten człowiek odkrył na nowo starożytną technologię lewitacji? Twierdził on, że grawitacja nie jest stałą siłą, ale wynikiem interakcji pól magnetycznych, że każdy atom to mały magnes i że jeśli nauczymy się kontrolować te prądy magnetyczne, możemy wyłączyć wagę przedmiotu. Istnieje też wersja dotycząca lewitacji akustycznej. W tybetańskich klasztorach, głęboko w Himalajach, zachowały się legendy i zapiski o tym, jak mnisi podnosili ciężkie kamienie za pomocą dźwięku. Europejscy podróżnicy i inżynierowie, jak Szwed Henry Kielson, którzy odwiedzili Tybet w latach 30. XX wieku, opisywali niesamowite ceremonie. Dziesiątki mnichów ustawiały się w precyzyjnym geometrycznym szyku, w łuku. Mieli bębny o różnych rozmiarach i długie, 3-metrowe trąby. Zaczynali grać. Rytm przyspieszał. Dźwięk stawał się ogłuszający. Tworzył wibrację, którą czuło się w kościach. W punkcie ogniskowym dźwięku leżał głaz. Po kilku minutach grania kamień zaczynał drżeć, wibrować, a następnie powoli unosił się w powietrzu. Płynął po paraboli i lądował na szczycie klifu, gdzie budowano mur. Sceptycy mówią, to tylko legendy, ale nowocześni fizycy w laboratoriach udowodnili, że akustyczna lewitacja jest faktem. Fale dźwiękowe mogą tworzyć tak zwane falę stojącą, która ma kieszenie niskiego ciśnienia. W tych kieszeniach można uwięzić przedmiot i unosić go, pokonując grawitację. Na razie udaje nam się unosić krople wody, kawałki styropianu, małe owady. Ale fizyka jest ta sama. To kwestia skali. Jeśli starożytni znali odpowiednie częstotliwości, dysponowali potężnymi głośnikami i potrafili skupiać dźwięk, mogli lewitować bloki o wadze setek ton. Istnieje głęboki związek między zmiękczaniem kamienia w Peru a lewitacją w Tybecie. Obie technologie opierają się na jednym zjawisku – rezonansie, na oddziaływaniu określonych częstotliwości wibracji na strukturę materii. Jeśli trafisz w odpowiednią nutę, kieliszek pęka. Jeśli trafisz w inną, kamień mięknie. Jeśli trafisz w jeszcze inną, kamień traci wagę. Rozdział 7. Sieć Ziemi. Ziemia ma swoją własną pieśń.
swoją częstotliwość rezonansową. Nazywa się to rezonansem Schumana. Jest to fala elektromagnetyczna, która krąży między powierzchnią Ziemi a jonosferą. Jej podstawowa częstotliwość wynosi około 7,83 Hz. To puls naszej planety. Jeśli stworzyć urządzenie działające na wielokrotnościach tej częstotliwości, harmonicznych, można wejść w interakcję z polem energetycznym Ziemi. Liczby takie jak 7,83, 15,6 czy 432 Hz pojawiają się w wymiarach starożytnych budowli. Możliwe, że starożytni budowniczowie stroili swoje budynki jak instrumenty muzyczne. Ustawiali piramidy, dolmeny i kręgi kamienne na częstotliwość Schumana. Tworzyli rezonans z polem Ziemi, a w tym stanie rezonansu działy się cuda. Grawitacja słabła, prąd płynął z powietrza. Umysł wchodził w stan wyższej świadomości. Dlatego nie potrzebowali dźwigów. Mieli wiedzę o falach. Technologię opartą nie na spalaniu i wybuchach, jak nasze silniki, ale na harmonii, akustyce i magnetyzmie. I kiedy połączymy te kropki, stal nierdzewna, miękki kamień, sztuczne geopolimery, baterie, światło bez ognia, lewitacja, wyłania się obraz niezwykłej złożoności. To nie były odizolowane wynalazki. To był jeden globalny system. Wyobraźcie sobie sieć. Wielka Tartaria. Atlantyda. Jak zwał, tak zwał. Świątynie i wieże rozproszone po całej planecie, od Egiptu po Meksyk, od Kambodży po Anglię. Wszystkie budowane według tych samych zasad matematycznych. Wszystkie usytuowane w specyficznych punktach, węzłach sieci geomagnetycznej. Spójrzcie na mapę. Piramidy w Gizie leżą idealnie na 30 równoleżniku. Na tej samej linii, opasującej Ziemię, znajdują się inne starożytne centra mocy. Piramidy w Chinach, ziguraty w Mezopotamii, święte góry. To nie przypadek. To inżynieria planetarna. Badacze nazywają te linie ley lines, linie energetycznego przepływu. Kolumny z żelaza, jak ta w Delhi, działały jak uziemienie i przewodniki. Bloki kamienne z dużą zawartością kwarcu, piezoelektryka, działały jak kondensatory magazynujące energię. Kamienie Stonehenge w Anglii to doleryt i błękitny kamień, skały bogate w kryształy kwarcu. Pod wpływem nacisku własnego ciężaru i wibracji dźwiękowych, wiatru, generują pole elektromagnetyczne. To był system darmowego Wi-Fi dla energii. Energia była wszędzie, jak powietrze. Nie potrzebowali kabli, nie płacili rachunków. Cywilizacja żyła w symbiozie z planetą, wykorzystując jej naturalne siły, zamiast je niszczyć. Rozdział 8. Wielki reset. Ale ten system jest martwy. Kolumny stoją w milczeniu, jak porzucone anteny. Świątynie są puste. Wieże się sypią. Co się stało? Gdzie się podzieli ci inżynierowie? Dlaczego technologia, która dawała ludzkości raj na ziemi, została utracona? Odpowiedź jest prosta i przerażająca. Katastrofa. Wydarzenie o skali biblijnej. Reset. Mogło to być przebiegunowanie Ziemi. Uderzenie komety, jak hipoteza młodszego Driasu. Wojna z użyciem broni, której nie potrafimy sobie wyobrazić. Opisy w hinduskiej Mahabharacie mówią o broni niszczącej 3 światy, przypominającej wybuch atomowy. Ślady tej katastrofy widać wszędzie, jeśli wie się, gdzie patrzeć. Zjawisko znane jako mud flood, błotny potop. W starych miastach Europy, Rosji czy Ameryki widzimy budynki, których partery są zakopane głęboko pod ziemią. Wchodzimy do nich przez dawne pierwsze piętra. Okna piwniczne to w rzeczywistości normalne okna parteru, tylko zasypane warstwą kilku metrów gliny i błota. Widzimy lasy skamieniałych drzew, połamanych jak zapałki przez gigantyczną falę uderzeniową. Widzimy ruiny stopione przez temperaturę wyższą niż wulkaniczna, zeszklenie kamienia. Ci, którzy przetrwali ten Armagedon, znaleźli się w zniszczonym świecie. Infrastruktura padła. Sieć energetyczna została zerwana. Maszyny przestały działać. Ludzie, odcięci od technologii, przestali rozumieć, jak włączać lampy, jak zarządzać lewitacją. Wiedza była hermetyczna, przekazywana od mistrza do ucznia. Kiedy mistrzowie zginęli, wiedza umarła wraz z nimi.
Zostały tylko resztki. Minęło jedno pokolenie. Wnuki pamiętały, że dziadkowie latali w powietrzu i mieli światło w nocy. Minęło drugie pokolenie. Te opowieści stały się legendami o bogach. Minęło trzecie. Legendy stały się mitami religijnymi. Technologia stała się magią. Jesteśmy potomkami tych ocalałych, którzy zapomnieli. Cierpimy na zbiorową amnezję. Chodzimy po ruinach gigantów, biorąc je za naturalne góry. Przypisujemy budowę piramid ludziom z miedzianymi dłutami, bo nasz umysł nie jest w stanie zaakceptować innej prawdy. Zapomnieliśmy, że świat może wyglądać inaczej, że energia może być darmowa, że materia jest plastyczna. Rozdział 9. Strażnicy milczenia. Ale jest też druga strona medalu. Ktoś pamięta, ktoś zna prawdę i robi wszystko, absolutnie wszystko, aby ta prawda nie ujrzała światła dziennego. Po katastrofie, kiedy nowi władcy świata zaczęli budować swoje imperia na zgliszczach, musieli wymazać pamięć o poprzednikach. Musieli stworzyć nową historię. Historię, w której to oni są szczytem ewolucji, a nie najeźdźcami czy pasożytami żerującymi na ruinach. Historię linearną, od jaskiniowca, przez średniowiecze, aż do dzisiaj. Historię powolnego postępu, bo prawda o cyklicznych katastrofach i upadkach cywilizacji jest niebezpieczna. Prawda o darmowej energii jest śmiertelna dla systemu opartego na zysku i kontroli. Ten mechanizm ukrywania prawdy działa do dzisiaj, na naszych oczach. W Muzeum Kairskim przechowywane są tak zwane dyski z sabu, wykonane z kruchego łupka. Mają kształt aerodynamiczny, przypominający elementy turbin lub wirników. Są idealnie wyważone, mają otwory i krawędzie, których nie da się zrobić ręcznie w tak kruchym materiale. Wyglądają jak części maszyny, jak opisuje je muzeum. Wazy na kwiaty, przedmioty rytualne. To wygodna etykietka dla wszystkiego, czego nie rozumieją. Baterie z Bagdadu zniknęły w magazynach. Mechanizm z antyki Tiry, starożytny komputer analogowy z systemem zębatek precyzyjniejszym niż szwajcarskie zegarki z XIX wieku, przez lata leżał w szufladzie jako bryła brązu. Dopiero rentgen pokazał jego wnętrze. Skąd Grecy mieli tokarki precyzyjne do wycinania takich kół zębatych? Cisza. Najskuteczniejszą bronią przeciwko prawdzie jest ogień. Ile razy w historii płonęły największe zbiory wiedzy? Biblioteka Aleksandryjska? Spalona. Biblioteka Kongresu? Pożary. Instytut Informacji Naukowej w Moskwie? Pożar. Za każdym razem, gdy ludzkość zbliża się do odkrycia sekretów przeszłości, wybucha przypadkowy pożar. Pamiętacie rok 2018? Pożar Narodowego Muzeum Brazylii w Rio de Janeiro. W jedną noc 20 milionów eksponatów zamieniło się w popiół. 20 milionów. Wśród nich były zbiory archeologiczne, które nie pasowały do oficjalnej historii zasiedlenia Ameryki. Czaszki luzia, dziwne artefakty, dowody na kontakty transoceaniczne. Wszystko zniknęło. Przyczyna? Zwarcie w klimatyzacji. Jakie to wygodne. Rok 2019. Katedra Notre Dame w Paryżu. Symbol cywilizacji. Ogień trawi dach. Niszczy unikalną więźbę dachową zwaną lasem, wykonaną z dębu w średniowieczu. Drewno to zawierało informacje dendrochronologiczne, które mogły zdradzić prawdziwą datę budowy i technologię. Teraz tego nie ma. Znowu przypadek. Znowu zwarcie. System boi się prawdy. Jeśli ludzie dowiedzą się, że energia może być darmowa, cały system ekonomiczny upadnie. Nie będą potrzebne banki, korporacje naftowe, elektrownie atomowe. Ludzie staliby się niezależni. Dlatego wynalazki Tesli zostały pogrzebane. Dlatego naukowcy badający zimną fuzję czy energię punktu zerowego giną w dziwnych okolicznościach lub tracą fundusze. Dlatego kolumna w Delhi jest za szybą. Dlatego zabrania się kopać pod Sfinksem, gdzie radar wykazał istnienie komnaty wiedzy. Epilog. Przebudzenie. Ale prawdy nie da się ukryć całkowicie. Niektóre artefakty są zbyt duże, by je schować do kieszeni. Kolumna w Delhi stoi i nie rdzewieje. Piramidy stoją i emitują pole. Mury w Peru pokazują ślady miękkiego kamienia. To wszystko tam jest. Milczący świadkowie oskarżenia przeciwko sfałszowanej historii. Żyjemy w Matrixie, w iluzji. Wmawia się nam, że jesteśmy u szczytu rozwoju.
że mamy smartfony i internet, więc jesteśmy bogami. Tymczasem nasze budynki z betonu i stali sypią się po 50 latach. Nasze samochody rdzewieją po 10. Nasze drogi są dziurawe. Starożytni budowali na tysiąclecia. To nie jest postęp, to degradacja. Kręcimy się w kółko, odkrywając na nowo koło, podczas gdy prawdziwe dziedzictwo leży pod naszymi stopami, przykryte warstwą błota i kłamstw. Pytanie brzmi, co z tym zrobisz? Czy pozwolisz, by oficjalna wersja uśpiła twoją czujność? Czy uwierzysz, że historia ludzkości to linia prosta od jaskiniowca do korporacji? Czy może odważysz się otworzyć umysł? Zmuś się do refleksji. Co powstrzymuje historię przed powtórzeniem się? Co przeszkadza nowej katastrofie zetrzeć naszą cywilizację tak łatwo, jak zmazano z tablicy poprzednią? Nikt ci nie da odpowiedzi w szkole. Telewizja ci tego nie powie. Musisz szukać sam. Kolumna w Delhi milczy, ale pamięta. W Bagdadzie baterie wciąż czekają na iskrę. Kamienie w Peru wciąż noszą ciepło dłoni dawnych mistrzów. Nie jesteśmy pierwszymi. Nie jesteśmy największymi. Jesteśmy rozbitkami na planecie ruin. Ale możemy odzyskać pamięć. Możemy zrozumieć. Świat darmowej energii, kontrolowanej materii i harmonii z kosmosem jest możliwy. Był już tutaj i może wrócić. Ale tylko wtedy, gdy przestaniemy wierzyć kłamcom. Tylko wtedy, gdy zaczniemy zadawać te niewygodne, niebezpieczne pytania. Jeśli ten temat cię poruszył, jeśli czujesz, że rzeczywistość jest inna niż w podręcznikach, dołącz do nas. Subskrybuj ten kanał, włącz powiadomienia, naciśnij ten dzwonek, bo algorytmy nie lubią takich treści i będą próbowały je ukryć. Przed nami jeszcze wiele zagadek. Będziemy dalej kopać, dalej szukać, dalej podważać dogmaty. Bo prawda zawsze jest blisko. Czasami stoi tuż obok, w rogu zakurzonego muzeum i czeka, aż ktoś wreszcie na nią spojrzy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w nieznanym.